Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o tym, czym jest Lightning Network, dlaczego ta idea w ogóle powstała i jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast jeżeli nie wiesz tak naprawdę, czym jest Bitcoin i z czym to się je, to zapraszam Ciebie do poprzednich odsłon. Tam wszystko tłumaczę w prostych słowach. Nie przedłużając, zaczynajmy. Lightning Network jest to druga warstwa Bitcoina. I teraz, jeżeli chodzi o zawieranie transakcji na sieci Bitcoin, to za każde wysłane środki musimy zapłacić. Ten, kto zleca transakcję, musi wnieść opłatę. I ta opłata zależy od natężenia ruchu w sieci Bitcoin. Jeżeli ludzie składają więcej transakcji, no to opłata za transakcję rośnie, ponieważ rośnie popyt na wysyłanie bitcoinów i odwrotnie, jeżeli tych transakcji jest mało, no to opłata spada. Sieć Bitcoina ma też swoją przepustowość. Każdy blok ma około 2 MB pojemności, co przekłada się na mniej więcej 3,5 do około 5000 transakcji w jednym bloku. Tak jak wcześniej wspomniałem, blok pojawia się co 10 minut około. Teraz jeżeli zdarzy się tak, że nagle ludzie na świecie chcą wysłać 20 000 transakcji, no to część z nich będzie musiała poczekać, bo w jednym bloku nie można zawrzeć aż tylu transakcji, bo każda z transakcji to osobny zapis i ona ileś waży, zajmuje ileś miejsca w bloku i wszystkie te transakcje w jednym bloku by się nie zmieściły. Teraz jeżeli ktoś chciałby, żeby jego transakcja była jak najszybciej przeprocesowana przez górników, no to może górnikom dać napiwek i zapłaci więcej za tą transakcję, natomiast górnik chętniej dołączy do nowego bloku sieci Bitcoin jego transakcję, no bo otrzyma za to większe wynagrodzenie. I teraz dochodziło do takich sytuacji w przeszłości, że tych transakcji na sieci Bitcoin było tak wiele, że ludzie musieli czekać po kilka godzin, w ekstremalnych sytuacjach nawet po kilka dni. I jak się domyślacie, wtedy koszt jednej transakcji był bardzo wysoki. Jeżeli w takim momencie chcielibyśmy zapłacić bitcoinem za kawę, no to totalnie nam się to nie opłaca, bo po co ponosić opłatę transakcyjną w wysokości $15, jak kawa kosztuje nas 1 czy 2 dolary. To jest totalnie bez sensu. I ktoś wpadł na pomysł, żeby utworzyć tak zwaną drugą warstwę sieci Bitcoin i na niej będzie się rozliczać małe transakcje, jednak one nie będą zapisywane na głównym łańcuchu. I teraz technicznie jak to wygląda. Jest główny łańcuch Bitcoina i jeżeli dwie osoby stwierdzają, że one będą między sobą wysyłać tego Bitcoina po sieci Lightning Network, to one tworzą tak zwany kanał płatniczy. Każda z tych osób, która należy do tego kanału, wnosi taką samą opłatę i dajmy na to, jest to 10 bitcoinów. I w czasie, gdy ten kanał jest otwarty, to oni mogą wymieniać się tymi bitcoinami. I teraz, jeżeli każdy z nich wniósł po 10 bitcoinów do kanału, to przepustowość tego kanału wynosi 20 bitcoinów. Zauważcie, że w tym kanale nie będzie można wysłać nigdy więcej niż tej kwoty 20 bitcoinów. I to jest jedno z ograniczeń tego rozwiązania. Drugim ograniczeniem jest też fakt, że jeżeli my chcielibyśmy przyjąć od kogoś bardzo dużą wpłatę, to sami musielibyśmy na początku posiadać taką kwotę, ponieważ żeby przyjąć na przykład 100 bitcoinów, my do tego kanału utworzonego na Lightning Network musielibyśmy wpłacić na początku 100 bitcoinów. Przepustowość byłaby 200, ponieważ my wpłaciliśmy 100 bitcoinów i osoba, która chce nam wysłać 100 bitcoinów, też by wpłaciła tą sumę i wtedy dopiero moglibyśmy przyjąć od niej 100 bitcoinów i zamknąć kanał i dopiero to wpisać na głównym łańcuchu sieci Bitcoin. Jest jeszcze jedna właściwość takiego rozwiązania, ponieważ jeżeli osoba A utworzy kanał z osobą B, czyli każda z nich na przykład wniesie po 10 bitcoinów, przepustowość tego kanału będzie 20 bitcoinów i teraz osoba B ma utworzony kanał z osobą C, również w takiej przepustowości, czyli 20 bitcoinów, to jeżeli osoba A chciałaby przesłać bitcoiny osobie C, to nie musi tworzyć nowego kanału pomiędzy osobą A osobą C, tylko może przy pomocy tego kanału wspólnego, który ma z nimi osoba B, dokonać tej transakcji. No i wygląda to tak, że dajmy na to osoba A chce wysłać jednego bitcoina osobie C i technicznie osoba B przesyła jednego bitcoina osobie C, a osoba A wysyła jednego bitcoina osobie B, czyli w ogólnym rozrachunku osoba C ma plus jednego bitcoina, osoba B ma tyle samo bitcoinów, ile miała, a osobie A ubył jeden bitcoin z salda.
Podsumowując, Lightning Network jest to druga warstwa sieci Bitcoin. Umożliwia ona dokonywanie transferów bitcoinów pomiędzy osobami, które dołączają do tej sieci Lightning Network. Jednak podczas wysyłania transakcji każda z nich nie jest zapisywana na sieci Bitcoin i nie trzeba za nią ponosić opłat. Opłatę ponosi się podczas otwierania kanału płatniczego na sieci Lightning Network i podczas jego zamykania. Na sieci Lightning Network powstają też tak zwane węzły, duże węzły, do których może dołączać wiele osób i te węzły łączą ze sobą różne osoby, żeby wielu osobom można było wysyłać bitcoiny poprzez Lightning Network, a nie żeby musieć łączyć się z każdą osobą, którą chce się wysłać bitcoina właśnie za pomocą drugiej warstwy bitcoina. Myślę, że Lightning Network nie jest jakimś super skomplikowanym zagadnieniem. Usprawnia ono funkcjonowanie sieci Bitcoin, oszczędza ono również pieniądze użytkowników, jak i czas i zużywanie energii. Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania, zapiszcie je w komentarzu. Jeżeli dasz łapkę w górę, to dasz mi znać, że byłeś tutaj, oglądałeś filmik i coś z niego wyniosłeś. Zachęcam również do subskrypcji. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!